Jesteśmy w takim, można powiedzieć, kultowym miejscu. Varanasi jest starsze niż historia, starsze niż tradycja, starsze niż legenda i wygląda na to, że 2 razy starsze niż wszystkie one razem wzięte. Mark Twain, 1897 rok. Varanasi to święte miasto Hindusów, które przyciąga tysiące pielgrzymów i podróżników. Mówi się, że jest jednym z najbardziej fascynujących i niezwykłych miast w Indiach. Właśnie do niego dotarliśmy i mamy nadzieję, że już wkrótce sami się o tym przekonamy. Zostańcie z nami. Jak już wiecie, jesteśmy w Varanasi. Jedziemy tuk-tukiem do hotelu. Próbowaliśmy zamówić Ubera, no ale nie mógł do nas dojechać. Zamotał się, korki takie, że niestety wzięliśmy tuk-tuka spod dworca. No ale dajemy radę. Wyniesie nas to niezmiernie drogo i więcej niż Uberem, bo przepłacimy o całe 2 zł. Bo za Ubera byśmy zapłacili coś około 150 rupii z napiwkiem, a tutaj się zgodziliśmy na 200 rupii. No jak tam, Batka? Varanasi? Varanasi. Święte miasto Indii i miasto umarłych. O, Tak naprawdę, do którego ciągną miliony Hindusów, aby się modlić, medytować i zażywać oczyszczających kąpieli. a w jakże czystym Gangesie, tak przy okazji. No właśnie. I to tak naprawdę Varanasi to jest takie miejsce, w którym wody rzeki Ganges, czyli matki Gangi, zmywają grzechy, mówi się, że całego świata. Miejsce, gdzie ludzie wyczekują na swoją upragnioną śmierć. I wreszcie wyśnione miejsce pochówku, które raz na zawsze kończy tułaczkę duszy. Jest to najświętsze z 7 świętych miast Indii i jedno z najstarszych na świecie, w którym mówi się, że oswojono śmierć. Ciarki mi przed... Ponoć jest to miasto jest kwintesencją Indii. Z najdalszych zakątków kraju przybywają, tak jak mówiłam, miliony pielgrzymów, aby oddawać cześć świętej rzece Ganges lub zakończyć też swój ziemski padł w jej odmętach, ponieważ ciała, które są palone w Varanasi, później prochy rzucane są po prostu do rzeki. Do świętej rzeki Ganges. Tak, tak. Więc no tutaj najprawdopodobniej przekonamy się o tym, jak zapachy tych palonych ciał, ton śmieci, kadzidła, przyprawy, krowie odchody po prostu mieszają się ze sobą jak nigdzie indziej na świecie. Magiczne miasto. Podobno. Zobaczymy, doświadczymy tego już. Tak. Już doświadczamy, można by powiedzieć, Tak, prawda? tak, w jakimś stopniu już tak. Ale myślę, że największym szokiem dla nas może być przejście na Gaty. Tak, tak. To może być po prostu szok. To wszystko przed nami. Znajdowaliśmy się już w hotelu. To jest klatka schodowa. Całkiem przyzwoicie wygląda. Tutaj jest korytarz. Też wygląda przyzwoicie. Jakieś obrazki tu wiszą, plakaty. Idziemy do pokoju. Ireneusz już oczywiście co? Już wypiłem, kawusie już wypiłem. Kawusie już wypił. Blisko tutaj kawusie bliziutko sprzedają, obok pokoju w zasadzie. Tak, jest kawiarnia, Kochani, restauracja nawet też jest. tak, to jest pokój, hotel, który zarezerwowaliśmy na ostatnią chwilę tak naprawdę, ponieważ pokój, który mieliśmy pierwotnie zarezerwowany, był w bardzo dobrej lokalizacji, tuż przy schodach, niedaleko Gangesu,
Ale niestety kilka dni temu nam odwołali. Chyba nawet mówiliśmy w którymś odcinku, że nam odwołali hotel, nie pamiętam. W każdym bądź razie jest jak jest. No jesteśmy trochę nie takiej super lokalizacji, ale damy sobie radę. Można Dobrze. tuk-tukiem No tak. za 4 zł dojechać. Ważne, żeby było czysto, nie? A wygląda na to, że Na jest pierwszy całkiem... rzut oka jest czysto, ale to zawsze ten pierwszy rzut oka wygląda dobrze, a potem jak człowiek zaczyna, nie wiem, myć się czy coś, to wtedy wyłażą trupy spod szafy. Za pokój zapłaciliśmy 17 000, coś około 17 000 rupii za 4 noce. Tak. No Varanasi w ogóle jest, jeżeli chodzi o hotele, jest droższe niż inne, nie? Nie, to Mumbai jest nieporównywalnie droższy. Nie wiem, o co chodzi z Mumbaiem. To Delhi nie było jakoś. Delhi nie, Mumbai jest cholernie drogi, jeśli chodzi o hotele. Nie wiem dlaczego, no ale nieważne. No dobra, Co no tam? tak wygląda pokój, wygląda tak na pierwszy rzut oka, jak mówiłam, przyzwoicie. Łóżko jest szerokie, ale to często oni mają szerokie te wyra. I tutaj jest łazieneczka, ona jest mała, ale jest o tyle dobrze, że między kibelkiem a prysznicem jest szyba. I jak człowiek bierze prysznic, to wtedy nie leje się na kibelek. I jak potem się trzeba iść wysikać, to się nie brodzi w wodzie. Dokładnie tak. Więc to A jest... teraz musimy się, kochani, udać do sklepu, bo Ireneusz coś zgubił. Ireneusz często coś zgubi. I teraz Koleżankę. Koleżankę zgubiłem, tak. Muszę sobie I kupić... sobie kupi koleżankę. Nie, zabrzmiało to głupio trochę. Batka, pomożesz mi wybrać jakąś koleżankę fajną? Do trójkątów. Dobra, nie brnijmy dalej, nie brnijmy dalej w tą stronę, dobrze? Dobrze, kończymy to ujęcie. No to ciach. Jesteśmy na żarełku. Takim drobnym żarełku. To jest knajpa, w której są sprzedawane słodycze. A tutaj zamówiliśmy sobie samosy. Dobre? Bardzo dobre, przepyszne. Tak? Pyszne, tak. Z sosikiem, który wykręca na drugą stronę. Hałas jest dość duży i nie słyszę cię za bardzo. Pytam, czy z sosikiem, który wykręca na drugą stronę. Ty nie masz, ja mam. Ja nie mam. Chciałbym tylko jeszcze dodać, że zakup, który mieliśmy kupić, już kupiliśmy, udało się. Koleżankę Irek sobie Koleżanka kupił. kupiona. To jest moja koleżanka nowa, tamtą zgubiłem. Taka laseczka, nie? A tamta była taka ładna, taka ruda, miedziana. Nie, ta brunetka jest okej. Jest okej. Zapłaciliśmy za nią jako ciekawostkę wam powiemy. Taka rozkładana laska kosztowała ile? 6 zł. 6 zł. Kurde, no, aluminiowa. Przeżyliśmy szok. Bo w Warszawce laseczka w granicach 50-60 zł. Więc to jest po prostu... Dobra, no ja wcinam samosa. Pijemy? Nie, ja nie chcę. A ja piję. Nie, bo robale chodzą po tym. No, kurwa, to już się nie napije. Robale po tym łaziły. Tutaj się dzieje, naprawdę tu się dzieje. Tu jest... no, wydaje nam się, że jest dużo głośniej, bardziej jeszcze chaotycznie niż w Agrze. Jest po prostu jakieś szaleństwo. Szaleństwo. Trzeba się próbować odnaleźć w tym, nie? Mnóstwo jedzenia, mnóstwo małych sklepików. I mnóstwo ludzi. A tutaj sprzedają Tu coś papugi. budują, nie wiem, którędy iść. Okej? Nie chcesz, Batka, ptaszka kupić? Nie. Idziemy na prawo? Chyba tak. Tak, no. chyba tędy pójdziemy, tak. Istne szaleństwo.
No dobrze, później jeszcze coś pokażemy. To jest rondo. Jesteśmy na rondzie. Ja bym powiedział tak, że ilość ludzi, jaka tutaj jest, to jest wręcz przerażające. Kurna, ja to w Tu szoku jest gorzej, jak za starych, dobrych czasów na stadionie dziesięciolecia, jak był handel. Nie, no w ogóle nie można tego porównać. Idziemy Beatka Śmieję prosto, się, no. próbujemy przejść przez rondo. Powiem tak, ja to zawsze mam taką wyobraźnię, że jak widzę taką dużą masę ludzi, zresztą Beatka, ty też, to co by się działo, gdyby była jakaś panika? No co by się działo? Tratowanie. Jedno wielkie tratowanie. No. Ja się na przykład cholernie tego boję. Właśnie ja dlatego boję się chodzić na koncerty różnego rodzaju, bo później jeszcze coś pokażemy. Beata nie dała mi kupić laski, no. A nie, jakie- to miało być była sok trzcina trzcina, cukrowa, tak, bo mówi nie robaki lasy. tam chodziły. No, No bo kurna Olek. To ja nie napiję się już? Nie wiem. Może jak nie będą chodziły, to powiem, żebyś sobie pił. Ten wysoki filar tutaj, co jest, na górze jest byk, to Nandi, święty byk Boga Siwy. On stoi tu po to, żeby symbolicznie pilnować miasta i jego świątyń. I nie stoi tu przypadkiem, bo Varanasi to miasto Shivi, a Nandi zawsze stoi tak jakby na warcie. A tam jeszcze widać taką, w ogóle to skrzyżowanie to jest takie symboliczna brama do Starego Miasta i tam idzie się w stronę Gatów nad Ganges. No i oczywiście hałas, harmider. Także tu, no takie Indie w pigułce. Tutaj sprzedawane są kwiaty. No znaczy nie tylko w tym miejscu akurat, no tutaj tak żeśmy napotkali. Najczęściej przed świątynią. No właśnie. I oni je kupują po to, żeby złożyć w ofierze, swojemu Bogowi. Najczęściej te kwiaty kupowane są dla Boga Siwy. Jak ja tu nie zwariuję, to chyba będzie dobrze. To generalnie tak delikatnie powiedziawszy. Czachadymi, kurna Olek, tu można zwariować. Ja nawet nie wiem, co mówię. No. Nie mogę się w ogóle skupić. Ja pomogę ci się skupić, Beatku. Chciałam powiedzieć, thank you, no. Chciałam powiedzieć o tych kwiatkach. Powiedziałam, no ale zapultałam się jak głupia. Nie odnajduję się jeszcze tutaj na chwilę obecną. Boję się, że mnie, Idziemy dalej. po prostu boję się, że mnie Varanasi pokona. No i dobra. Agra mnie nie pokonała, Jaipur mnie nie pokonał, ale tutaj, no nie, no po prostu jest... Przyjechaliśmy po to, żeby się zmierzyć z Indiami. Thank you. No. Chodźcie, idziemy. No, thank you. No dobra, idziemy dalej. Tu jest, zobaczcie, dużo tych kwiatów. Dużo. Bo oni dosłownie kupują te kwiaty i idą bezpośrednio do świątyni. To nie jest tak, że te kwiaty biorą sobie do domu i one leżą. Nie. Teraz wchodzimy w taką wąską uliczkę. Chyba tu będzie trochę ciszej. Przynajmniej... Tak, już mi jest się odrobinę wydaje, ciszej. Tak. Zobaczymy. A my Trzeba idziemy... uważać na małpy, bo tu śmigają małpy. Tak.
Idziemy w jedno konkretne miejsce. Może zaraz uda nam się dojść, to pokażemy. A te uliczki wąskie, poczekaj, bo ja już nie wiem, ty mówiłeś coś o tych uliczkach? Nie powiedziałeś. No, że to są wąskie bardzo często uliczki, które mają niektóre po 1,5 metra szerokości. Tam idzie krowa, czasami jedzie skuter, No tutaj skutery to akurat stoją po obu stronach, więc to... czasami niosą osoby zmarłe do krematorium. No tak. No czyli po prostu normalne życie to się toczy. Klimat Starego Miasta w Varanasi. W pełnej krasie. Zaczekaj Batka, ja muszę spojrzeć na mapę. Dobrze. Tylko nie wiem, czy w tej wąskiej ulicy to nie zgubiłem sygnału. Jesteśmy w takim, można powiedzieć, kultowym miejscu. To jest Blue Lassi Shop. Tutaj podaje się lassi. Nie ma oficjalnie podanej daty, takiej potwierdzonej w 100%, ale mówi się, że około 1925 roku. Ta data jest podawana w przewodnikach i opowieściach właścicieli. I tutaj właśnie podaje się lassi. To jest niedaleko, ten sklep jest niedaleko gate'ów, a wracając do lassi, no to już żeśmy pili, ale jedni praktycznie. Ale tutaj właśnie, tak jak mówię, taki bardziej kultowy. Podaje się go w takich glinianych kubeczkach, które później się rozbija i to jest taka tradycja właśnie, żeby rozbić to żeby nikt już Tutaj później, się rozbija, o właśnie tu. żeby nikt później już z tego po prostu nie pił. I tutaj jeszcze jest taki trochę wątek polski, bo ponoć właściciel bardzo lubi Polaków i podobno właśnie przez lata tutaj przewinęło się bardzo, bardzo wielu Polaków. Polacy często wracają, polecają sobie to miejsce nawzajem. I tutaj ktoś nam powiedział, że to się zrobiła taka polska tradycja pielgrzymkowa. No bardzo ciekawe. No my też to znamy z vlogów podróżników polskich, takich jak Cash Tak. na przykład. dobrze. Ale podobno, jeżeli chodzi o samo lassi, to ono nie jest najlepsze w Varanasi. Ale zaraz spróbujemy. Najsmaczniejsze. Ryzykujesz? Podejmiesz to Trochę się ryzyko? boję, bo wolałabym... Nie bój się pani kochana, to jest najlepsze lassi, najzdrowsze jest. Idziemy, bo się miejscówka zwolniła. Wchodzimy do środka. Dobra, Zapraszam idziemy. panią serdecznie. Bardzo dobre. Oczywiście bardzo słodkie. Tak jak ja lubię słodkie, to dla mnie to jest za słodkie. Ale jest smaczne. Mi trochę przypomina taki serek homogenizowany, Trochę tak, prawda? tylko taki rzadziutki. Ten rzadziutki, ale jest przepyszny. Pamiętaj, że jak wyjdziesz, to trzeba to zbić. Batka teraz będzie rozbijała kubki. Skoro tradycją jest rozbijanie kubków, to tradycję trzeba pielęgnować. Ale chyba ci się nie udało. Czy one się zbiły? Potłukły się, tak. Okej. Rozbiły się. Nie całkiem się rozwaliły, ale popękały. Ozdoby przy wejściu do czyjegoś domostwa. Ale tutaj cisza, trochę spokój, No Batka. tutaj jakoś tak. Ale wyjątkowo powiem tak, teraz kochani. Przez chwilę. Chodząc tymi uliczkami, to żeby nie wejść na minę w ciągu dnia ze 2-3 razy, to nie ma mowy. Ale uznajmy, że to na szczęście. Bo jakie mamy wyjście, Batka? No nie mamy, no. Znaczy mamy. tak, na razie staramy się omijać to, co widzimy. No ale to nie ma wyjścia, tu te placki są co chwila. Miny czołgowe. O, tam siedzi jakiś tam... Gazetkę czyta gość. Zaraz chyba znajdziemy się nad Gangesem. O, tutaj Idziemy. sklepik. O, jakiś sklepik Lokalny. klimatyczny. Lokalny sklepik. Proszę. Lokalny sklepik. Tak. O, mam... Po nogach, kurno, olej.
A co tam? Co mu zależy? Dobra, uważaj, bo chyba Chyba tak. coś... Gościu Wiem. na nas trąbi. No schodzę, nie? Że powoli to trudno. No. Najpierw muszę miejscówkę zlokalizować, gdzie bym mogła zejść. No oni nie patrzą, mają wyrąbane. Zaraz, spokojnie. Zejdę. Ale szplątanina uliczek niesamowita. Chipsy, może zjeść chipsy, Bartka. Nie, dziękuję. Nie chcę Nie żadnych chcesz? chipsów. Czekam na reakcję żołądkową. Polasi? Tak. Będzie dobrze. Hello. Ludzie z końca świata przyjeżdżają do Varanasi i jedzą tutaj lassi. Ależ ja nie mówię, że nie, no ja też zjadłam. A zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Ale ty jesteś i ja powinniśmy być uodpornieni, Bartka, bo my, zaczekaj, jemy probiotyki już od dłuższego czasu. Na ile to pomoże? Idziemy dobrze, patrzę na mapę. Okej, idziemy dalej prosto. To wiesz co, to poczekamy, może aż oni pojadą. Chociaż tu nie, bo tu się może zrobić teraz... A on skręcił, ty czekasz, a on Tutaj skręcił. pan sobie tutaj drzymie. Tutaj były umyte jakieś takie tace. Zobacz Nie, na prawo, jakie przeozdobiona uliczka, Beata. widzę właśnie. Nie, po prostu... Nie wiem, brak mi słów. Tam pies sobie śpi. Dużo jest tu psów, tych bezdomniaków. Ale niektóre są w dobrym stanie. Niektóre w gorszym. Ale chyba większość jest w tym lepszym. Więc tutaj... Tu coś... O, tu jest jakaś knajpa. Nawet fajnie Można wygląda. zjeść. A tam, Tu, nie wiem, prawo czy o, Co? O. o, A, tam mamy zejście do Gangesu. tak, schody, Nad Ganges. schody. Powoli. Oczywiście, że powoli. Dobra, to spotkamy się Koleżanka w takim mi razie. tutaj, moja laska mi pomaga. Dobra, niech ci pomaga. Zobaczymy się na dole. Dotarliśmy nad Ganges. Tu kończymy dzisiejszy spacer po Varanasi. A co czeka nas nad świętą rzeką Indii? Zobaczycie w kolejnym odcinku.